Zaczynamy vlogowanie, Robert. Nie będę vlogerem nigdy. Nigdy nie będę. Tym optymistycznym akcentem zaczynamy naszą podróż do Wietnamu. Korzystając z piękna otaczającego krajobrazu, jakim jest zatoka o nazwie tej tutaj, bo nie ośmielę się tego wypowiedzieć, oraz idealnego backgroundu, jakimi są dźwięki, które towarzyszą nam podczas całej naszej podróży, chciałam się przywitać w końcu z Wami z Wietnamu. Na starcie jeszcze zaprezentuję Wam trasę, jaką pokonaliśmy na motorze. Zaczęliśmy od Ho Chi Minh i dotarliśmy do miasta Hue. Materiału z tej wyprawy mamy tyle, że jeden film zdecydowanie by tego nie udźwignął, dlatego będzie kilka części. Naszą wyprawę zaczynamy w mieście Ho Chi Minh, miejscu, które nigdy nie śpi i nigdy nie przestaje trąbić. I na pierwszym ujęciu z miasta mamy jeden z klasycznych widoków w Wietnamie, skutery i kable w ilościach hurtowych. Na tym filmiku możecie zobaczyć najsłynniejsze targowisko w Saigonie. Jest zazwyczaj jednym z pierwszych targowisk, jakie odwiedzają turyści. I śmiem twierdzić, że jeśli jakiejś rzeczy nie znajdziecie tutaj, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta rzecz w ogóle nie istnieje. Zachęceni opiniami, jakie można znaleźć w internecie na temat poczty głównej Ho Chi Minh, udaliśmy się również i w to miejsce. Z racji tego, że w Wietnamie wszystko jest możliwe, na pobliskim targu poczuliśmy klimat świąt. Tutaj głodnym się nie chodzi. Na każdym rogu można spotkać wózek z lokalnym jedzeniem. Tu przykładowo mamy kiełbaski i jajka. A jak jesteście najedzeni i macie ochotę iść na imprezę, to polecam tą ulicę, która nigdy nie śpi. Jeszcze krótki spacer po urokliwych uliczkach Saigonu i możemy ruszać w naszą drogę. A w ową podróż ruszymy taką maszyną. W tych boksach spakowaliśmy całe nasze bagaże i tak podróżowaliśmy po Wietnamie. A takie widoki mieliśmy praktycznie non-stop podczas naszej trasy. Skutery mijające z każdej strony i autobusy przyciskające się przez ten cały chaos. I co najciekawsze, każdy każdemu zajeżdża drogę, ale nikt się nie denerwuje, nie ma wyzwisk, wszyscy po prostu jadą dalej do celu. I zasada jest prosta. Większy ma pierwszeństwo. Naszym pierwszym miejscem docelowym, do którego podążaliśmy, była miejscowość i tu znowu nie ośmielę się wypowiedzieć. Po drodze jednak zaliczyliśmy parę atrakcji, które zaraz zaprezentuję. Na trasie przykładowo zaliczyliśmy krótki spacer płytkim strumieniem z ciekawymi formacjami skalnymi po drodze. Do tej pory mam mieszane uczucie co do tego miejsca. Zostało niestety zrujnowane licznymi straganami i wszechobecnymi śmieciami, ale to jest problem dotyczący całego Wietnamu. To jest właśnie Wietnam. Piękne widoki i nagle bang, reklama, że można snake'a otrzymać. Zatrzymaliśmy się również przy olbrzymim kościele katolickim, ale niestety był zamknięty. I nie było mi dane sprawdzić, jak wygląda w środku, ale z zewnątrz jest imponujący. A jako że buddyzm jest jedną z głównych religii Wietnamu, zwiedzaliśmy również i takie świątynie. Tego dnia zatrzymaliśmy się na obiad w bardzo lokalnym miejscu. Miałam wrażenie, że przez chwilę to my byliśmy największą atrakcją restauracji. Jedzenie było świetne, ale bez Google Translator zamówienie czegokolwiek mogło skończyć się kulinarną niespodzianką. Tutaj przykładowe tłumaczenie menu. Aby ugasić pragnienie, były postoje w lokalnych sklepikach. Jadąc wzdłuż wybrzeża, widok statków i łodzi rybackich to praktycznie nieodłączny element krajobrazu. Podróżowanie wąskimi uliczkami było chyba najciekawsze, bo można było zobaczyć życie od środka, bez filtrów i bez turystycznej wersji.
ale trzeba było uważać, żeby przez przypadek nie wjechać komuś do salonu. I tym oto sposobem dotarliśmy do naszego pierwszego miejsca noclegowego na trasie. Podróżując motorem po Wietnamie uznaliśmy, że noclegi muszą być pewne, więc zamiast małych hosteli wybieraliśmy większe resorty. Przy takiej wyprawie człowiek chce odpocząć, a nie dalej testować swoją odporność, która była już wystarczająco sprawdzana każdego dnia na motorze. Nie może oczywiście zabraknąć relacji, jak wyglądał pokój hotelowy, i na tym zakończyliśmy dzień pierwszy na motorze. No to zaczynamy kolejny poranek w trasie. Pakujemy sakwy, sprawdzamy naszą maszynę i ruszamy teraz nieco wyżej. Dzisiejszy plan to kręte drogi prowadzące do miasta Dalat. Zanim wrzuciliśmy wyższy bieg i ruszyliśmy w trasę, daliśmy sobie chwilę, żeby po prostu pokręcić się po okolicy. Chcieliśmy zobaczyć, jak tu się budzi życie i jak Wietnamczycy zaczynają swój dzień. Na obrzeżach było jeszcze cicho i spokojnie, ale wystarczyło wjechać głębiej. No i mamy to. Nic dziwnego, że tam nikogo nie było. Wszyscy przenieśli się już tutaj do centrum. Klasyczny wietnamski chaos w pełnej okazałości. Wjechaliśmy właśnie na odcinek, jak widać powyżej, i krajobraz zmienił się nie do poznania. Czy jesteśmy na Marsie? A nie, wnosząc niestety po śmieciach, to nadal Wietnam. Jadąc w stronę Dalat, kątem oka wyłapaliśmy tę buddyjską świątynię. Nie było jej w planie, ale wyglądała tak majestatycznie, że po prostu musieliśmy zjechać na bok i się zatrzymać. Wietnam ma to do siebie. Najfajniejsze miejsce znajduje się przez przypadek. Słuchajcie, ten odcinek trasy to była czysta magia. Wyjechaliście z miasteczka i nagle, kompletna odmiana. Zrobiło się wyjątkowo cicho, ruch praktycznie zamarł, a my zostaliśmy sami z tymi błędnymi widokami. W pewnym momencie po obu stronach drogi rozciągały się niekończące pola uprawne. Zobaczcie sami, tutaj na przykład mamy całe plantacje smoczego owocu. Ale żeby nie było zbyt przyjemnie, Wietnam lubi przypominać, że to wyprawa, a nie niedzielna przejażdżka. W pewnym momencie sielanka się skończyła. Asfalt po prostu wyparował, a my zostaliśmy z czymś, co przypominało tylko drogę z nazwy. Zaczęły się dziury, sypki piach i wszechobecny kurz, który wchodził dosłownie wszędzie. Każdy przejeżdżający obok nas pojazd zostawiał za sobą gęstą chmurę, przez którą ledwo było co widać. Tak to już jest. Chwila spokoju, a potem szybka lekcja pokory i walka o każdy kilometr. Wybiła pora lunchu, więc czas na przerwę. Znaleźliśmy miejsce z obłędnym widokiem. Idealny moment, żeby odpocząć od kurzu. Zamówiliśmy kawę i jedzenie. Tym razem zupełnie w ciemno, licząc na łód szczęścia. No i cóż, tym razem szczęście nas opuściło. To była nasza jedyna wpadka kulinarna podczas tego wyjazdu. Zamiast uczty był szybki powrót na motocykl z odrobiną ryżu w żołądkach. Trudno, Dalat jest coraz bliżej, więc tam sobie odbijemy. Jeśli myślicie, że jazda po mieście była intensywna, to spójrzcie na to. Te serpentyny to darmowy roller coaster, tylko zamiast pasów bezpieczeństwa masz własny instynkt samozachowawczy i nadzieję, że za zakrętem nie wyrośnie nagle jakaś ciężarówka. O, jest. Nie ciężarówka, ale autobus. W
W końcu na miejscu, czas na bazę. Tak prezentuje się nasz pokój w Dalat. Krótka piłka, rzut oka na wnętrze i idziemy szukać czegoś do jedzenia. A ten obiad to była czysta kulinarna magia, która wynagrodziła nam wszystkie dzisiejsze trudy. Z nową energią wybraliśmy się w wieczorny spacer po Dalat. Myśleliście, że w górach będzie spokojniej? Nic z tych rzeczy. Wietnamski chaos ma się tu świetnie, szczególnie na markecie. Tłumy, motocykle i góry ubrań na każdym kroku. Klimat nie do podrobienia. Słońce zaszło już dawno, a Dalat żyje, jak widzicie, teraz swoim nocnym rytmem. My kończymy na dziś i tym samym zamykamy pierwszą część naszej wyprawy. Dziękuję za wspólne oglądanie i wspólne kilometry i widzimy się w kolejnej części. Mam nadzieję.